Cześć kochani! Myślę, że przed Wami najbardziej wyczekiwany odcinek na tym kanale. Mianowicie pokazujemy cały nasz domek. Będziemy dzisiaj robić taki yacht tour. Bez tajemnic pokażemy Wam po prostu, jak mieszkamy. Nasz yacht tytułem wstępu to w ogóle Laguna 380 o dumnej, wymyślonej przeze mnie nazwie Siku Garek. Bardzo się cieszę, że tą nazwę mogłam tak nadać. Jest to, tak jak mówiłam, Laguna 380, wyprodukowana w 2014 roku. Jest to najmniejszy ze współczesnych jachtów ze stoczni Laguna. Wcześniej, chyba przed rokiem 2000, była Laguna 37, ale obecnie już się w ogóle nie produkuje. Laguna 380 była najdłużej produkowanym katamaranem w stoczni Laguny, chyba przez około 20 lat i zakończono produkcję w 2019 roku. Siku Garek został zakupiony przez nas w 2021 roku w Chorwacji, także przemierzył z nami już kawał świata, a to dopiero tak naprawdę chyba początek naszej podróży. Z Chorwacji poprzez Włochy, Hiszpanię, Kanary, Capo Verde i Ocean Atlantycki przebył aż na Karaiby i będzie pływał jeszcze dalej z nami, aż dobijemy pętli dookoła świata. Nie przedłużając, dzisiaj będę Waszym kapitanem, oprowadzaczem. Koszulka nie wzięła się znikąd, także idziemy. Lecimy z tym. Na początku zabiorę Was na dziób, a na dziobie. Ze względu na to, że stoimy w tym porcie na kotwicy, a nie na bojce, to przy okazji o niej opowiem. Jest to kotwica Sarka Excel o wadze 30 kg. Łańcuch mamy praktycznie nowy, bo został wymieniony na Grenadzie podczas serwisu. Tutaj macie link do tego odcinka, był bardzo fajny. Długość łańcucha to 70 metrów i grubość to 10 mm. I jest on oznaczony, także są takie markery kolorowe. Każde 5 metrów oznaczałam. Tutaj też mamy nasze dwie genuły. Dwie ze względu na to, że w momencie, kiedy płynęliśmy przez ocean, mieliśmy takie ustawienie, że płynęliśmy jakby na motyla dwoma żaglami. Tutaj wrzucę Wam urywek z tego momentu i w sumie odcinek z Atlantyku też Wam tutaj polecę. Będziemy ściągać całą genułę jedną, ze względu na to, że w sumie nam nie są potrzebne aż dwie. Nasza oryginalna genuła ma powierzchnię 31 m2. Ta druga jest troszkę większa, ale tą mniejszą sobie zostawimy. Na dziobie, jak w każdym katamaranie, znajduje się taka oto siatka, gdzie można sobie wypocząć, odpocząć, ale ona ogólnie ma inne zastosowanie. Głównie chodzi o to, żeby ta woda, która się wbija na pokład, bardzo szybko uciekała z tego pokładu. Nasza siatka wymaga zdecydowanie wymiany, ponieważ mieliśmy tutaj taką deskę do windfoila i przedziurawiła nam ona, ale to w sumie dobrze się stało, bo ta siatka już od bardzo długiego czasu była do wymiany, a to tylko motywuje, żeby zrobić to szybciej. Chociaż ta dziura już tutaj jest chyba, nie wiem, od dobrych 2 miesięcy. Może nas nie motywuje aż tak bardzo? Jest tutaj SUP. Były 2 SUPy, został jeden, ponieważ drugi nie przetrwał tego słońca, tego upału i wytworzyło się tam w nim takie ciśnienie, że wybuchł. Także został jeden. Nie jest on dopompowany do jego maksymalnego ciśnienia i tak sobie tutaj stoi, leży. Tutaj mamy tak zwaną skiperkę i obie skiperki, bo na każdym kadłubie jest jedna, służy nam po prostu jako magazyn. Trzymamy w nich głównie takie rzeczy jak latawce do kajta, w ogóle cały sprzęt do kitesurfingu, cały sprzęt do windsurfingu, od masztów po jakieś różne właśnie żagle. Także to wszystko trzymamy w tych 2 skiperkach. Dodatkowo ja tam trzymam namiot czy hamak, bo często lubię sobie gdzieś pójść na wyspę i przekimać się na plaży. Tutaj mamy 2 ogromne bakisty, gdzie znajdują się nasze dwa zbiorniki na wodę. Każdy jeden ma po 300 litrów pojemności. W tej bakiście poza zbiornikiem wody znajduje się nasza winda kotwiczna i oczywiście całe 70 metrów łańcucha. No i jakieś tam dodatkowe stare śruby, które wymienialiśmy na nowe też właśnie w tym serwisie na Grenadzie. Zapasowa kotwica, jakieś różne oleje. I druga bakista o tej samej pojemności, też ze zbiornikiem wody. Ta jest trochę już bardziej, że tak powiem, brudna. Tu mamy swój jakiś dywanik, który czasem rozkładamy i sobie leżymy. Szlauf do napełniania wody, chociaż on nie służy nam do tego już, bo mamy odsalarkę i napełniamy sobie wodę właśnie dzięki temu sprzętowi. A szlauf używamy, jak jesteśmy w porcie, to do mycia pokładu. Odsalarka to Seawater Pro, jest to odsalarka z Ameryki, którą montowaliśmy sami, samodzielnie w 100% w 2023 roku i jeszcze robiliśmy to w Grecji. Także taka bakista z różnymi, że tak powiem, gratami. Plus nasza piękna odsalarka, która jest niesamowicie wydajna, bo produkuje 150 litrów na godzinę. Ani razu nam się nie zepsuła.
Ani razu. Przechodzimy wyżej, bo oczywiście wyżej też się da wejść. Tu nasz główny żagiel, nasz grot, który w sumie jest otwarty, powinien być zamknięty, ten pokrowiec, bo można go zamknąć. Jest to żagiel o powierzchni 47 metrów. I tutaj nasze nowiusieńkie panele. Odcinek z paneli pojawi się na kanale, ponieważ wymienialiśmy i panele, i całe akumulatory, także to było niesamowite przedsięwzięcie. Wymienialiśmy akumulatory z kwasowych na litowe, także to wszystko się pojawi. Nie będę tutaj się rozgadywać, po prostu chcę Wam pokazać, że z tych paneli mamy około 2000 watów i są to panele bifacial, czyli dwustronne. A w ogóle taki przerywnik, przed chwilą staruszek dzwonił. Spójrz tam i tam właśnie stoję i naprawdę stał na szczycie tam na jakimś kamieniu i bardzo ładnie było go widać, także staruszek nieźle się bawi, a dzisiaj miał w ogóle leczenie kanałowe z rana, także prosto od dentysty poszedł zdobywać szczyty. To jest człowiek nie do zdarcia, naprawdę. Przechodzimy do głównego centrum dowodzenia tym jachtem, czyli po prostu miejsce sterowania. Mamy tutaj manetki do obu silników, mamy tutaj różne plotery, tutaj mamy mapę, możemy sobie tutaj ustawiać też autopilota. Tutaj jest przełącznik do włączania i też sterowania autopilotem. Tutaj na tych wyświetlaczach są przeróżne informacje, ale głównie korzystamy do kątów wiatrów i do głębokości. Tutaj mamy włączniki, wyłączniki silników. Przy okazji wiemy dokładnie, ile obrotów każdy osiąga. No i koło sterowe. Tutaj 2 kabestany ze wszystkimi linami, co podkreślam i co jest przefantastyczne, bo tak naprawdę w momencie, kiedy mamy wszystko w jednym miejscu, i liny, kabestany i całe to centrum dowodzenia, to jacht praktycznie do sterowania robi się jednoosobowy, bo naprawdę jest wszystko w jednym miejscu. Tutaj to dziwactwo to jest nasz talerz do Starlinka. Jest to dość duży Starlink, duży talerz, ale jest to specjalny Starlink przystosowany do takich po prostu pojazdów. Jest to Starlink internet po prostu, gdzie możemy korzystać w ruchu bez żadnych problemów i sprawdza nam się naprawdę bardzo dobrze. Jest to model Starlink High Performance. Bardzo dobrze nam się sprawdza, routery, wszystko mamy w środku, ale to będę Wam zaraz pokazywać. I w tym kadłubie jest standardowo oczywiście zejście do wody, ale różni się tylko tym, że jest po prostu drabinka. Akurat opuszczona jest do wody. No i nasze przecudowne, piękne dinghy z 6-konnym silnikiem. Jest to praktycznie nowe dinghy ze względu na to, że stare skradziono nam w Hiszpanii kontynentalnej, a to dinghy zostało zakupione na Kanarach z różnymi przejściami, bo Hiszpanie bardzo lubią manianę, czyli po prostu jutro, ale ostatecznie udało nam się kupić z dużymi nerwami, ale się udało, tak więc mamy. Jedyne, co bym w tym pontonie zmieniła, to silnik, bo uważam, że jest trochę za mały. 6 koni to jest trochę mało. Szczególnie powiem Wam szczerze, że nie zauważyłam, żeby ktoś tutaj miał mniejszy silnik niż 15 koni i patrzę na nich z wielką zazdrością, bo my jak już płyniemy we dwójkę ze staruszkiem, no to absolutnie nie ma mowy o żadnym ślizgu. Nawet ja czasem jak sama płynę, to mogę sobie zapomnieć, że tak powiem, o tym ślizgu. Więc no jedyne, co bym chciała, to większy silnik, ale nie ma co narzekać, wiosłować nie trzeba, więc jest dobrze. I przechodzimy do naszej strefy relaksu. Nasze bimini jest twarde, spokojnie też można na nim chodzić, zapinać grota, robić co się chce. Dodatkowo dodaje nam bardzo dużo plusów, jeżeli chodzi o cień, bo jak widzicie, cała tutaj przestrzeń jest zacieniona. Mamy wygodne poduszki, można sobie tutaj usiąść, wypić kawę, herbatę, zjeść jakiś posiłek, to co lubi. Chociaż osobiście najczęściej jem po prostu w środku, bardzo rzadko tutaj siedzę. Pod tymi pufami też kryją się nasze bakisty. Tutaj mogę Wam tylko pokazać tak z brzegu, jest ona full wypełniona, ale są to głównie rzeczy do pływania i na przykład paliwo do kuchenki spirytusowej, bo ostatnio byliśmy z Pawłem na bezludnej wyspie i korzystaliśmy z tego paliwa, ale na jachcie z tego absolutnie nie korzystamy. W kolejnej bakiście znajdują się 2 butle gazowe po prostu z gazem. W tej bakiście znajdują się takie rzeczy jak na przykład liny i gaśnice, no i na przykład, nie wiem, końcówka do szlaufa. No i co? Nadszedł ten moment, żeby zaprosić Was do środka. Będzie mi bardzo miło, jak przyjdziecie i odwiedzicie nas tutaj, proszę bardzo. Na samym wstępie mamy kuchnię, jest 2-komorowy zlew, dzięki czemu możemy sobie spokojnie myć naczynia, a tutaj mogą one sobie chwilę schnąć. Tutaj obok zlewu mamy kuchenkę gazową, która przy obecnym skonfigurowaniu naszych paneli i akumulatorów zupełnie nam nie jest potrzebna, bo wcześniej jak mieliśmy o wiele mniej paneli, mieliśmy 1300 watów, to zdecydowanie częściej korzystaliśmy, no i też było dość ciężej, jeżeli chodzi o akumulatory kwasowe, bo dość szybko się wyładowywały.
Więc o wiele częściej korzystaliśmy z tej kuchenki gazowej, a na ten moment butle gazowe mamy praktycznie pełne. No i co? Jakiś przyprawnik, cukier i tak dalej. Tak więc bardzo fajnie, bo te wszystkie rzeczy są pod ręką do gotowania i wszystko fajnie tutaj gra. I tak jak w każdym polskim domu jest kosz pod zlewem i przeróżne rzeczy takie do czyszczenia. Obok mamy całą szafkę z różnymi rzeczami takimi kuchennymi, w sensie talerzy i kubki. Kubków mamy zdecydowanie dużo i za dużo. Na szafce mamy bardzo dużo herbat, bo razem ze staruszkiem jesteśmy miłośnikami herbat, bardzo lubimy. Tutaj obok jakieś takie przyprawy różne, czy herbaty, czy też jakaś yerba mate, bo ostatnio próbuję się przełamać, ale chyba mi to nie przejdzie i zostanę przy kawie. Yerba mate to nie jest zupełnie mój smak. Co do kawy, to tutaj mamy naszą machinę. Znaczy kawę tylko ja piję na jachcie. Staruszek w ogóle nie pije kawy, tylko ja. I używam po prostu do robienia kawy tego oto espresso. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Tutaj mamy też szafeczkę ze sztućcami. Nie jest ona może reprezentatywna. A tutaj wszystkie nasze garnki, patelnie, olej, nie olej. Pod kuchenką gazową znajduje się piekarnik, z którego w ogóle nigdy nie korzystam, bo no powiem brzydko, jest beznadziejny. Bardzo ciężko ustawić tutaj temperaturę, nie ma żadnego wskaźnika praktycznie. Nie korzystam z niego, jak chcę coś sobie upiec, to staram się to robić na patelni i w nim trzymam jakieś folie aluminiowe, papiery do pieczenia, czy na przykład woreczki takie strunowe. Przechodząc tutaj dalej, w tym salonie mamy bardzo dużo miejsca, jeżeli chodzi o taką ogromną półkę. No i trzymam sobie tutaj taki chlebak jakby. Tutaj mamy różne organizery z różnymi kaszami, makaronami. Jakieś różne koszyczki, koszyk z owocami, warzywami. Tutaj na przykład to nie jest smalec, tak jak to Paweł określił, tylko jest to mydło, które robiłam wczoraj po nocach. Także trochę dużo mi wyszło tego mydła, bo łącznie, nie wiem, chyba z 5 litrów. Trochę przesadziłam. Tutaj mamy indukcję, bo tak jak mówię, praktycznie nie gotujemy na gazie, więc używamy indukcji, szczególnie, że w tych ustawieniach paneli i akumulatorów naprawdę tej energii mamy sporo. Indukcja bardzo dobrze nam się sprawdza, jest jednopalnikowa, ale to na zupełności wystarcza. Jest bardzo dobra, bo ma bardzo dużą regulację mocy, w sensie bardzo duży zakres regulacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej kuchenki, naprawdę mogę Wam spokojnie polecić. Obok jest czajnik, jakieś herbatki i na parapecie przeróżne książki, ścierki i obok jest wiatrak. Wiatrak jest dlatego, bo nie mamy klimatyzacji na jachcie, ale staruszek obiecał mi, że to się zmieni, że będę miała klimatyzację, szczególnie po wymianie całej naszej elektrowni, że się doczekam, tak więc naprawdę się nie mogę doczekać. Tutaj pod tą dużą przestrzenią jest nasza lodóweczka. Jest ona bardzo głęboka, dość pojemna. Zamrażarnik generalnie jest beznadziejny, bo bardzo szybko się rozmraża i cieknie mi niesamowicie wodą. Przyznam szczerze, że nie lubię tej lodówki, naprawdę jej nie lubię, przez to, że jest właśnie bardzo głęboka i ciężko mi się do niej tam dostać w głąb, ale podczas płynięcia przez Atlantyk sprawdziła nam się o tyle dobrze, że po prostu dużo do niej weszło i mogliśmy naprawdę dużo rzeczy nam poupychać. Tu mamy przeogromną kanapę, która jest w takim jakby półksiężycu, ogromny stół. Tutaj mamy pufę, która jest też bakistą. Może tak tego rzucicie okiem, że w środku są po prostu jakieś sprawy jedzeniowe. Każda z tych puf jest otwierana tak jak w ten sposób i można w nich przechowywać przeróżne rzeczy. My przechowujemy tam głównie narzędzia typu, nie wiem, szlifierka, wiertarka i tak dalej. W jednej pufie znajduje się też cały osprzęt do Webasto, bo tak jak tutaj widzicie, te białe wywietrzniki to właśnie dające ciepło. Przydałyby się takie wywietrzniki dające zimno, no ale jest jak jest. No i każda właśnie ta bakista jest po prostu otwierana i są przeróżne tam narzędzia, czy właśnie Webasto. Tutaj obok mamy coś, o co walczyłam ze staruszkiem, czyli dodatkowa lodówka. W tym miejscu wcześniej znajdował się stołek do stolika kapitana, ale go po prostu usunęłam. I pojawiła się nowa lodówka z osobnym zamrażarnikiem i osobną właśnie lodówką, na czym bardzo mi zależało. Nie jest może duża, ale naprawdę bardzo dobrze nam się sprawdza do takiej codzienności, gdzie nie płyniemy, nie wiem, bardzo daleko typu oceany, tylko po prostu krótkie dystanse, pakujemy sobie tutaj jedzonko i naprawdę się sprawdza. Mimo że staruszek może nie był jakoś bardzo nastawiony na tak, to teraz w sumie głównie z niej korzysta, tak jak i ja. I tak jak mówię, jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Tutaj Wam pokażę w środku.
Jest ona naprawdę mimo wszystko, mimo swojej wielkości dość pojemna. Nawet jakiś koszyczek się znalazł i jeszcze śniadanie staruszka, którego nie dokończył. I tak jak wspomniałam, stolik kapitana. Nie służy nam on absolutnie do wykreślania jakichś różnych nawigacji, jest on po prostu jako nasza półeczka. No, nie robimy tego, bo mamy wszystko elektronicznie. Mamy po prostu przeróżne tutaj organizery. Pod spodem są nasze flagi do różnych państw. Tutaj mamy radio, ja to nazywam dalekosiężnym i krótkosiężne radio. Tutaj jest nasze radyjko, takie do muzyki po prostu. Tu sterownik do Webasto. Lornetka, no i obowiązkowe wyposażenie każdego jachtu, czyli EPIRB. Nad stolikiem kapitana znajduje się taka tablica do sterowania praktycznie że wszystkim. Mamy sterowanie od instrumentów nawigacyjnych, czyli po prostu włączania tych ploterów różnych, do światła kosmicznego, które w sumie jest zapalone. Mamy też no po prostu wszystko, światło nawigacyjne podczas nocy, na żagiel, na silnik, na pompę wody. Tutaj to jest bardzo ważna rzecz, tu mamy cały ekranik wiedzy, jak działają nasze baterie i nasze panele. Aktualnie mamy, tak jak widzicie, 100% naładowania naszych akumulatorów. Dokładnie wiemy, co ile kto pożera energii. Jak jest włączona indukcja, to doskonale wiemy, ile ona prądu pożera. Mamy wiedzę, ile prądu dostarczają nam panele i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne to jest. I jeszcze właśnie zapomniałam Wam powiedzieć o tym Starlinku. To są nasze bardzo niestety duże routery do tego Starlinka. Ale jeżeli chodzi o internet, bardzo dobrze nam się sprawdza. Naprawdę rewelacyjnie. Tu jest nasza mikrusieńka praleczka, która ma wydajność jakichś 2-3 koszulek na cykl prania. No, nie jest to jakaś rewelacyjna pralka, ale jak na takie rzeczy, które nie są bardzo brudne, ale no brzydko mówiąc upocone, bardzo dobrze się sprawdza i nie ma co narzekać, ale zawsze jak jesteśmy w jakimś porcie czy blisko mariny, to staram się skorzystać z pralni, która tam jest, zazwyczaj tam jest. Więc takie rzeczy jak pościele, ręczniki staram się prać w pralniach, a takie rzeczy codzienne, no to po prostu w tej pralce i daję radę. Zwykle pranie trwa, no nie wiem, średni cykl prania to koło godziny, a moje pranie trwa cały dzień z tą pralką, no ale nie ma co narzekać. I z przestrzeni salonowo-kuchennej przechodzimy do kadłuba staruszka, ponieważ mieszkamy jakby osobno. Tę przestrzeń zagospodarował sobie staruszek, ja zagospodarowałam sobie osobny kadłub. Myślę, że jak żyjemy ze sobą 24 na dobę, to fajnie mieć trochę więcej prywatności i po prostu postanowiłam, żeby każdy z nas będzie miał własne kadłuby. Wcześniej jeszcze mieszkałam w tym kadłubie razem z nim, bo byłoby dla mnie to wygodniejsze, że w momencie, kiedy przyjeżdżali goście, to oni mieli swój prywatny kadłub, a ja miałam ze staruszkiem jakby swój własny rodzinny kadłub. No ale po pewnym czasie i po tym, że tak naprawdę mamy rzadko gości, postanowiłam się przenieść. Tak więc to jest tylko i wyłącznie przestrzeń staruszka. Staruszek swoją główną kajutę ma właśnie w przestrzeni dziobowej. Tutaj śpi, tutaj pracuje, tutaj robi sobie wszystko. On zrezygnował z materaców i śpi po prostu na gołych deskach. Znaczy no nie na gołych, bo ma taki dywanik. Bardzo lubi spać na twardym, śpi tak praktycznie całe życie i jemu to odpowiada, więc nic mi do tego, że tak powiem. Na górze jest okno, tutaj jest przysłonięte okno, ale nie będę już mu tutaj odsłaniać. Tutaj też mamy okienko, ale pokażę Wam, jak te okna wyglądają w innych kajutach. Tutaj jest organizer taki 100% skórzany i on występuje w każdej kajucie. W każdej. Tutaj za drzwiami znajduje się dość przestronna szafka. Pozwólcie, że nie będę jej otwierać, ponieważ no, to są prywatne rzeczy staruszka, więc nie będę tego ruszać. I pod spodem, pod łóżkiem znajduje się też bardzo duża przestrzeń, żeby sobie różne rzeczy tam pochować. Przechodząc korytarzykiem wchodzimy do mojej dawnej kajuty, która aktualnie jest przeznaczona dla przyjeżdżających gości. Jest tutaj w kajucie rufowej bardzo duże łóżko i tak jak wspominałam, pokażę Wam okna. Jest to mniejsze, większe i to na górze to jest identyczne jak u staruszka. W sumie wszystkie okna są identyczne na tym jachcie. W tej kajucie dodatkowym wyposażeniem, które sobie zamontowałam, to są te tutaj LEDy, które są w koło właśnie tej kajuty.
Bardzo chciałam, bo światło, które jest w tych dwóch lampkach, nie było dla mnie wystarczające, więc sobie zamontowałam i co? I się przeniosłam. I teraz nie mam LEDów, ale mam drugą taśmę, którą po prostu Paweł mi zamontuje i będę miała LEDy także w mojej oficjalnej kajucie. Tutaj, tak jak mówiłam, ten skórzany organizer. Tutaj jest szafa. Jest dość duża. Aktualnie są w niej moje jakieś rzeczy, które nie są mi na co dzień potrzebne, typu statyw do kamery, czy po prostu bardzo duży obiektyw do aparatu. Tutaj mamy śpiwór, węgiel aktywny, cały kilogram. Oczywiście jak przyjeżdżają goście, to wszystko jest stąd usuwane, żeby każdy miał swoją własną dużą przestrzeń. No ale jak praktycznie 99% czasu spędzamy sami, to korzystam z tego, że mogę sobie tutaj poupychać różne rzeczy. Pod łóżkiem znajduje się bardzo duża taka przestrzeń, taka półkowa, gdzie można naprawdę wiele poupychać. Tak jak widzicie, jest tutaj odkurzacz nawet. Jest tutaj wspomniana wcześniej siatka na dziób, nowiuteńka, która czeka na zamontowanie. Jeszcze chyba sobie długo poczeka. No i takie przeróżne w sumie moje rzeczy, no bo tutaj pochowałam. I tak jak mówię, no na razie tak tutaj to zostanie. Za drzwiami znajduje się niewątpliwie jedna z lepszych atrakcji na tym jachcie, mianowicie ja to nazywam świetlikiem. Jest to okno, które prawie że dotyka oceanu. Niekiedy można zobaczyć tutaj przypływające rybki, żółwie. Naprawdę świetna atrakcja. I oryginalnie było do tego zasłonka, ale postanowiłam, że żadnej zasłonki tutaj nie będzie, bo szkoda widoku. No i każde drzwi mają lustra. Tutaj jeszcze taka stara przyklejka. Staruszek oznaczył moją kajutę. Uwaga, groźna puma. Także muszę sobie to powiesić w moich drzwiach. Tutaj przy wejściu znajduje się miejsce, gdzie mamy wszystkie bezpieczniki na jachcie. Są tutaj opisane na drzwiczkach. Dodatkowo jeszcze powiem, że w tej kajucie znajduje się cały nasz bank energii, czyli po prostu wszystkie akumulatory pod łóżkiem, a tutaj w podłodze znajduje się zbiornik z paliwem. Tak więc pokoje zobaczyliście w tej stronie, na tej stronie, a teraz toaleta. Toaleta ogólnie nie jest zbyt duża, no ale nie oszukujmy się, nie spędzamy w niej wieczności. Tu jest toaleta, kibelek manualny, czyli na taką jakby pompkę. Tutaj mamy szafeczkę, okienko, lustro, zlew i pod zlewem też mamy przestrzeń na papier i kosz do śmieci. I tam są jakieś różne zawory. Każda łazienka, bo mamy dwie oczywiście, ma wyjmowany kran, dzięki czemu można wziąć sobie prysznic. Tutaj na dole jest odpływ i po prostu włączamy pompę tym przyciskiem. I przechodząc dalej po 3 schodkach w górę, przechodzimy do mojej przestrzeni prywatnej. Tak więc na drugi kadłub, który prawdę mówiąc niczym absolutnie się nie różni poza toaletą, ale o tym Wam powiem. I tak jak w przypadku tamtego kadłuba też zacznę od kajuty dziobowej. Aktualnie w momencie, kiedy nie mamy gości, tak naprawdę jest to nasz magazyn. Tutaj po prostu mamy swoje przechowywanie koszulek, na przykład staruszka, bo on sobie prasuje w ten sposób. Tam z tyłu znajduje się całe moje pranie, które czeka nieubłaganie na składanie. No nie chce mi się strasznie. Tu jest mój Rysiu z Kanarów, który staruszek kupił mi w Ikei. No i na przykład, no nie wiem, taki schowek na papier toaletowy, czy tak jak tutaj w bakiście pod łóżkiem, mnóstwo jedzenia, kasze, ryże, makarony. Oczywiście w momencie, kiedy przyjeżdża do nas gość, jest to wszystko usuwane, żeby każdy miał w pełni funkcjonalną kajutę. I tutaj też są już zasłonki powieszone, bo były też prane podczas serwisu na Grenadzie. Pod oknem znajduje się dość duża bakista. Ja w niej trzymam aktualnie na przykład proszek do prania, czy płyn do płukania, czy po prostu jakieś różne rzeczy takie bardziej higieniczne. Organizer skórzany, no i szafka, tak jak u staruszka, która też jest zapełniona jedzeniem. No i przechodzimy dalej. Jak mieszka morska puma? Jak mieszka założycielka tego kanału?
Tak więc to jest moja kajuta. Tutaj spędzam wszystkie noce, czasem dnie. Kajuta tak naprawdę niczym nie różni się od kajuty rufowej w tamtym kadłubie. Jest po prostu ten jacht symetryczny. Mamy bardzo duże okno. Mamy moskitiery, które zrobiłam sama. Po prostu kupiłam chyba w Action takie rzepy. Poprzyklejałam sobie i no, bardzo dobrze mi się sprawdza. Jest to bardzo prymitywne, ale bardzo skuteczne. Żaden komar mi tutaj się nie przedostanie. Jest to łatwe w obsłudze. Mogę bardzo szybko zamknąć okno. W każdej kajucie znajduje się oczywiście także roleta, dzięki czemu słoneczko nie wali prosto w mordę. Zasłonki, wiatrak, który wymaga niestety czyszczenia. Tutaj ja to nazywam rów. W tym rowie mam swoje po prostu laptopy. Choć chyba nawet nie wszystkie, gdzieś mi zginęły jeszcze 2. Tablety, słuchawki, listwa. W tym pudełku tutaj obok łóżka trzymam całą moją elektronikę, w sensie kable bardziej. Trzymam to w plastikowym pudełku, bo bardzo szybko mi niestety tutaj wszystko rdzewieje, a to pudełko skutecznie chroni przed dostaniem się jakiejkolwiek wody morskiej czy tam soli, bo nawet w powietrzu niestety to jest. Tu mój tablet. Tu jest mój koszyk z rzeczami takimi, ja to nazywam zimą. O, jest mój kolejny laptop. Z rzeczami takimi w sumie zimowymi, czyli dresy. Bardzo mi się przydały na Capo Verde, bo no było tam dość, że tak powiem, wiecznie chłodno, szczególnie wieczorami. Tutaj, tak jak mówię, wspomniałam wcześniej, czeka listwa LEDów do zamontowania, tak więc Paweł będzie miał co robić zdecydowanie. A i tu jeszcze też czekają moje półeczki do przywieszenia. Taki miałam plan, że Paweł zrobi mi z kartonu i miałam też stare jakieś poliestrowe spodnie. W ogóle nie popieram tego poliestru, nie wiem jakim cudem to się znalazło tutaj, no ale się znalazło. No i pomyślałam, że tymi spodniami sobie okleję tę półeczkę. Tak ona się prezentuje. I będzie ona wisieć tutaj. Wcześniej wisiała, ale niestety spadła. I wieszam to wszystko na rzepy. Tutaj w sumie mogę Wam pokazać. No bo wiadomo, na jachcie to słaby pomysł, żeby wiercić. Bardzo, bardzo mocne rzepy kupione przez internet marki bodajże 3M. I tutaj mamy rybkę moją z Martyniki, bo zbieram drewniane figurki, a to jest przy okazji też taka jakby ala klamerka do różnych dużych chustek. Tu na tej szafie znajduje się torba choćby na drona czy aparat, drukarka, bo czasem coś potrzebuję sobie wydrukować. No i szafka w sumie taka sama jak w tamtej kajucie, tylko ta jest pełna, wręcz bym powiedziała przepełniona. I tu mam różne swoje po prostu takie rzeczy typu majty i skiety. Na ścianie tutaj przy wejściu znajduje się mój przepiękny obraz, w sensie nie mój, ale jestem jego właścicielką, a dostałam go od mojej najlepszej przyjaciółki Aurelki. Dostałam go na wyprawę, żebym zawsze o niej pamiętała i rzeczywiście tak jest, bo codziennie jak otwieram swoje oczy, to pierwsze co widzę to właśnie ten obraz i aż się wzruszam. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę całuję bardzo mocno, jestem bardzo Ci wdzięczna, bo bardzo mi to dobrze się kojarzy i mam miłe wspomnienia dzięki temu obrazkowi. Wczoraj jeszcze na drzwiach powiesiłam sobie taki haczyk z ręcznikiem, bardzo fajnie mi tutaj schnie. W ogóle fajne te ręczniki, one są chyba z Decathlonu. Szybko schną, dobrze wycierają, co więcej trzeba. Lustro na drzwiach, a za drzwiami takie oto organizery. Kupiłam je bodajże w Ikei na Kanarach chyba, albo może na kontynentalnej Hiszpanii, nie do końca pamiętam, ale na pewno w Ikei. Bardzo dobrze mi się sprawdzają, wiszą tutaj już ponad rok i naprawdę dobrze się trzymają. Co prawda wcześniej były w tamtej kajucie, przyniosłam je tutaj i jak widzicie wielorazowe odklejanie i przyklejanie wcale im nie szkodzi. Dobrze mi się sprawdzają. I mój świetlik ukochany, też tutaj nie ma żadnej zasłonki, bo no tak jak mówię, czasem można zauważyć jakieś żółwiki czy inne morskie stworzonka. A nawet widać drugą kajutę stąd. I tutaj też jest bakista, gdzie można trzymać przeróżne szpargały. Tutaj przy wejściu jest taka deska z otworami. Jest to moje biurko. Tutaj będzie zaraz przebitka, jak to biurko się montuje.
ponieważ dużo siedzę przed komputerem, w sensie no, godzin montażowych, bo te filmy się jednak same nie montują niestety. Postanowiłam, że chcę mieć jakieś biurko, bo bardzo mnie bolał kręgosłup w momencie, kiedy siedziałam na łóżku, była to pozycja niewygodna. Tak więc zrobiłam sobie tutaj takie siedzisko, tu będzie jeszcze dodatkowa deska, którą przymocuje mi staruszek jako podpórka na plecy, jako oparcie. Tutaj sobie siedzę, a w tej pozycji mam biurko. Pod łóżkiem mam swoją, że tak powiem, apteczkę. Mam kilka pudełek takich dużych plastikowych z lekami, bo niestety na tym wypadzie, na tym rejsie dookoła świata muszę być swoim własnym lekarzem, więc mam tutaj przeróżne lekarstwa. Chustki, nie chustki, termofory, duży plecak ze sprzętem. Tak jak tutaj już Paweł pokazywał, to jest taki młotek do zbijania szyb. A, jeszcze tutaj jest taka półeczka, szafeczka z pościelami dla naszych gości, nie tylko, no my też z tego korzystamy. Pościele, ręczniki. Kocham zapach wydobywający się z tej szafki, naprawdę przepiękny. No i kibelek, toaletka. No i na drzwiach mamy przywieszony ręczniczek, mamy mój ukochany organizer, tutaj też w łazience jest, bardzo mi, że tak powiem, powiększa przestrzeń użytkową, przeróżne rzeczy sobie tutaj trzymam. Zlew z wyciąganą rączką, prawdę mówiąc bardzo często biorę tutaj prysznic, bardzo lubię ze względu na właśnie słodką wodę, bo słona woda bardzo ciężko rozpuszcza mydło. I też odpływ, lustereczko, szafeczka, dość pojemna. I jedyne, czym się różni ta toaleta od toalety staruszka, to jest to właśnie toaleta elektryczna, czyli za pomocą tych przycisków możemy spuszczać wodę, dodawać wody, robić co się chce. Dlatego bardzo lubię tę toaletę, bo nie trzeba po prostu pompować, jest to o wiele, wiele wygodniejsze. Tak więc z toalety wracamy do salonu. Tutaj przygotowałam sobie listę wszystkich rzeczy, które miałam powiedzieć i w sumie widzę, że kilka rzeczy nie powiedziałam. Jest to jacht o długości 11 metrów 55 cm i o szerokości 6 metrów 53 cm. Pusty jacht ważył około 7 ton, a teraz po całym załadunku, po całym wlaniu paliwa i po całych zbiornikach wody z naszymi rzeczami, jak widzicie, jest trochę tego dużo, to łączny tonaż jest coś w granicy 10 ton teraz obecnie. Kochani, zbliżamy się do końca tego odcinka. Starałam się za wiele nie rozgadywać na temat naszej ocalarki czy naszych paneli słonecznych. Na pewno jeżeli chodzi o panele słoneczne, to będzie zupełnie nowy odcinek, całkowicie obszerny, bo starałam się nagrywać całkowity montaż i wszystkie informacje, koszta i tak dalej. Jeżeli interesuje kogoś dodatkowo ocalarka, kotwica czy cokolwiek, co istnieje na tym jachcie, bardzo chętnie odpowiem na komentarze, być może nawet nagram odcinek. Zachęcam Was do komentowania, lajkowania, zostawienia subskrypcji, będzie mi bardzo, bardzo miło. Tak więc tutaj na tej przestrzeni salonowej żegnam się z Wami, bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się za tydzień. Pa, pa! No stres i po prostu no. Hakuna Matata.